witam serdecznie. Wreszcie dotarły do mnie ostatnie części, żeby złożyć sobie side assist, a mianowicie koszyczki, uchwyty zwał jak zwał. Są dwa, jeden z końcówką 776B, a drugi z końcówką 775B. I TB chodzi o to, że pasują do poliftowej Arony. Bez końcówki B zupełnie inaczej wyglądają. Inne mają uchwyty, bo mają uchwyty pod radary 5Q0, które mają po boku łapkę i nie pasują, mają inny kształt. Zaraz spróbuję zdjąć zderzak, zaraz Wam wytłumaczę, jak to zrobić. Tutaj już jeden radar jest zapięty, one są na klik, zapinają się idealnie. Istotne jest to, żeby mieć koszyczki, ponieważ radar musi mieć swoją ustaloną pozycję. Jest to istotne. Do demontażu zderzaka nie potrzebujemy jakichś specjalnych narzędzi, może Torxa, może jakieś trochę zdolności manualnych, ale zaczynamy od tego, żeby dostać się tutaj do tych otworów, odkręcić te sprężynujące nakładki, wtedy możemy wyciągnąć lampy. Lampy tutaj już są odkręcone, można je wysunąć, tam mamy ślizgi pod tym. Następnie kolejne rzeczy to jest, zaczynając odtąd, 1, 2, 3, 4, 5 śrub na każde nadkole, czyli tutaj usuwamy. Pod autem mamy osłonę i usuwamy również śruby. Tak jak mówiłem, zdejmujemy lampy. Po drugiej stronie również to samo. Trzeba uważać, jeżeli mamy system PDC, jeżeli mamy Parktronic, żeby nie uszkodzić czujników cofania. Znaczy się wiązki w zasadzie. Czujników może nie aż tak, ale wiązki. No i ja zabieram się powoli za robotę. Obserwujcie i zaraz do Was wracam. Musiałem je kupić nowe. Niestety odnośnie tych uchwytów nie są dostępne jeszcze że tak powiem, na rynku wtórnym. Nowe czekałem ponad miesiąc, prawie półtorej. Przyszły z Hiszpanii. I to najlepsze jest to, że to nie jest bieżąca produkcja, tylko produkcja 10 listopada 2021, czyli półtorej roku temu wyprodukowane, gdzieś na magazynie leżały. I są różne. Trzeba na to zwrócić uwagę. Ja jedynie wiem, że radar z końcówką 6 to jest master, będzie montowany z tej. Radar z końcówką 5, czyli ten, będzie montowany z tej. Wtedy dowiem się również, który koszyczek jest po której stronie. Widzę, tutaj są takie antyrozbryzgowe osłonki, a zabieram się za demontaż. Wczoraj nie udało się wszystkiego zrobić. Zdemontowałem część śrubek, a dzisiaj już kontynuuję i myślę, że się uda. Większość śrub odkręciłem. Jak widzicie, jest tego sporo. Dodatkowo, jak macie chlapacze, to też trzeba je zdemontować. Pozostał mi jeszcze z tej strony. A pokażę Wam tutaj, co tutaj jest. Jeszcze jest oprócz śrub znajdują się tutaj takie zatrzaski. Trzeba w środek wepchnąć ten kołek w środku trzeba wepchnąć do środka i go demontujemy. One trzymają bezpośrednio zderzak. Ok, kurde, 30 minut spędziłem nad tym, jak wyszarpać, żeby nie rozwalić. A to wystarczyło pociągnąć do siebie tutaj od tej strony, łapiąc tu i z tej strony do siebie. A ja tam kombinowałem, gdzie jest ukryta śrubka czy coś, ale mniejsza o to. Zdemontowałem tutaj osłonę, przy okazji wymianę kół przeprowadzę. Takie coś mnie tutaj zaciekawiło. Czytam 2Q0 201 801A. Ja tak obstawiam po tych przewodach, które tu idą, że to jest filtr paliwa. No bo niby nic innego by nie mogło być. Specyficzne urządzenie, bardzo duże. Tutaj mamy od razu pokazane przewody Leoni firma do adaptacyjnego zawieszenia Dual Ride. Co prawda ten przewód idzie tutaj się zagina, trzeba zwracać na niego uwagę, uważać. Wiem, od czego jest. Tu jest wężyk odprowadzający już wiem, od czego jest ten wężyk, tutaj wystawał. To jest od zbiornika przelewowy
od napełniania. No i mamy dostęp. Widzę też tam, że da się zdemontować te chromy i może wielu osobom się to nie podoba, a ja może zdemontuję te wkłady, a te chromy pójdą w czarny, ale to jeszcze się okaże. Z drugiej strony nie zdjęte jest. Tutaj jeszcze okazało się, jest śrubka w tą stronę, jest jedna w tą, druga w tą. Nie zauważyłem jej. Musiałem zdemontować ten chlapacz. No na szczęście tam on był trochę już poluzowany. Gdzieś nie trzymał, na szczęście nie odleciał. Całe szczęście, więc jest nadal. Będzie domontowany. Nie czyszczę tego, bo żeby wiedzieć, jak on jest dopasowany. Zabezpieczyłem sobie tutaj taśmą, jaką miałem pod ręką, żeby nie rysnąć. Co prawda jest ceramika, ona coś tam zabezpieczy przed uszkodzeniami, ale no nie zabezpieczy przed rysami głębokimi. Co mogę jeszcze zwrócić uwagę? Kiepska jakość jest tego wszystkiego. Jest to tak tandetnie poklejone. Oczywiście wszystko pod spodem, ale słabo to wygląda. Naprawdę słabo. Aha, co jeszcze ciekawe, tutaj przewód jest jako taki długościowo, a tu jest tak poprowadzony kiepsko, że on dalej nie wychodzi. Jest spięty po prostu, tutaj jest już wiązka, jest tam spięty wtyczką, przypięty do karoserii, nie wyjdzie dalej. Trzeba zwrócić na to uwagę przy demontażu lamp. Ok, nie ma rąk, zdemontuję, pokażę Wam, jak wiązki idą. Aha, jeszcze dogram, bo zapomnę. Łyżki nieodzowne, żeby nic nie poniszczyć. Tutaj są zaczepy, jak widzicie, 1, 2, 3. Łyżeczką trzeba odsunąć zderzak i to dużo pomaga tutaj właśnie w wysunięciu go. Jeżeli sobie poprawimy, on tu wtedy odpuszcza fajnie i możemy sobie właśnie pomóc. No widzicie, wyciągałem i stąd gdzieś jakiś zadzior trzymał. O, Hiszpanie. Zwróćmy uwagę też na ten detal tutaj, żeby sobie nic nie przerysować. Tak jak już kiedyś mówiłem, auta mamy nowe. Ok, zderzak zdemontowaliśmy. Tu, tak jak mówię, zabezpieczyłem. Drugą stronę sobie zaraz zabezpieczę. Tą kostkę sobie odpiąłem. Ona jest wpięta tutaj. Z racji tego, żeby nie odpinać całego tutaj PDC. Tu zaraz zabezpieczę. Niestety też musiałem zdemontować tutaj ten spoilerek. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, co to jest? Nie mam bladego pojęcia. Dobrze, że tak delikatnie zdejmowałem. Nie dotknąłem tego. Nie mam pojęcia, nie wiem co to jest. Zaraz będę dobierał się i przypasowywał. Są, jak widzicie, śruby do mocowania radarów. Zaraz będziemy je montować. Bardzo wysoko jest belka, jak zauważyliście. Co prawda jest koło zdjęte, jest podniesione, ale belka jest wysoko. Większość aut, jak tutaj jakby był wjazd w tył, to większość aut będzie wjeżdżać dołem. Cała wanna, wszystko do wymiany. To nie jest fajne. Tutaj jest osłona na wydech. Będę też sprawdzał, czy da się coś zrobić z tymi właśnie fejkowymi wlotami. Jeżeli by się dało to zdemontować. One są i tak takie głębokie, a nie są takie na płasko. Ale jakby się dało je zdemontować i zrobić na stałe dziury, kto wie, może kiedyś jakiś podwójny wydech. A jak nie, to chociażby właśnie te chromy w czarny, w bleka jakiegoś i też by było spoko. Ok, udało się zdemontować. No, na pierwszy raz stresujące. Nie wiem, czy ktoś to demontował, ale no, trzeba się trochę namęczyć. Najgorsze jest tutaj i najbardziej zwrócić uwagę. Zero uszkodzeń. Absolutnie zero uszkodzeń trzeba zrobić. Po co niszczyć? I to jest ciekawe. Ok, zabieram się za montaż. Tutaj są, zaraz zobaczymy, gdzie jest otwór. Tutaj technologicznym przeprowadzimy. On jest gumowy, można tu zrobić dodatkową dziurę i przeciągnąć całą wiązkę. Jest na tyle szeroki, że przejdą nam kostki od side'a. Ok, pierwsze przymiarki, koszyczki. Kurde, mówię, to nie są od tego. W ogóle to nie pasuje. Tu jest jeszcze dodatkowy jakiś otwór, nie wiadomo na co. Ale akurat udało się, fartownie. Tutaj jest jedna śrubka, druga jest wewnątrz.
Zaraz będziemy przypasowywać, nie zamawiałem z ASO. Bez sensu śruby. Jakbym mało śrub miał z odzysku. Po prawej stronie, czyli po pasażerze, jest z końcówką 7.7B, ten mniejszy. A po lewej stronie od kierowcy jest ten na 3 otwory. Tak jak widzicie, 1, 2 i 3. I tutaj jest z końcówką 7.7.5B. No jak widać, wszystko tu pasuje, łącznie z tym. Dokładnie. No ciekawy jestem, co to jest. Trudno mi powiedzieć. Nie mam pojęcia bladego. Tutaj jak widzicie nie ma otworów technologicznych, to nawet producent wiązki przewidział, żeby to ciągnąć do tamtej strony. Ok. Aha, dodatkowo od razu już zajmijmy się radarami. Radary do poliftowej są 2Q0, 907, 686B i 685B. 686 to jest master. Je montujemy tak, nie będę ich teraz, bo to nie jest przykręcone. Wkładamy w tom i one na klik wchodzą tutaj. Wtyczka jest 8-pinowa i idzie tu, będzie się prowadzić w tą stronę. Następnie ten 865B, ta sama sprawa. Tak i tak. Tak jak mówiłem, jakby były koszyczki bez B dopisku, to nie będą pasować do tych radarów, bo mają po prostu ten zaczep u góry, tak jak radary 5Q0, one mają tu po boku. Zwróćcie na to uwagę, jakbyście kiedyś kopiowali, jakbyście chcieli sobie poprawić fabrykę. Ok, po raz kolejny sprawdza się zasada nie wyrzucaj, wykorzystaj. Warto sobie ją przyswoić. Śruby oryginalne z waga 8. Dzięki temu, że właśnie zbieram. Niestety tylko 4 z 5. 5 będzie z nakrętką, z podkładką zwykła 8. Nawet znalazłem wkrętkę do termopary, jakby kiedyś EGT się chciało mierzyć w turbosprężarce. No warto zostawiać sobie takie śrubki. Ja je jeszcze klejem przesmaruję, ze względu na to, że gwinty są tutaj pomalowane, żeby się to nie odkręciło. Nie zamierzam już tego zderzaka zdejmować, uwierzcie mi, nigdy. Nic przyjemnego. Ok, najpierw zamontuję koszyczki, później poprowadzimy wiązkę, na końcu zapinam radary. Tak jak widzicie, tu wiązka już jest wyprowadzona, trzeba ją tam tylko przecisnąć przez mały otwór.